Wagi, witam Was ciepło i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na marzec. Co przyniesie ten miesiąc? Tutaj jest 7 mieczy. Co do Was przychodzi, co się pojawia lub kto oczywiście, bo różnie może być. Tutaj z kolei 10 monet i od razu mi się nasuwa taka myśl, że nie pozwólcie, aby ktoś sprzed nosa sprzątnął Wam, powiedzmy, czy zabrał dodatkowe pieniądze, szansę na uzyskanie czegoś, co odchodzi do przeszłości. Tutaj odchodzi 8 mieczy do przeszłości i w sumie nawet dobrze. A jak Wy się przedstawiacie, Wagi? No, bardzo dobrze. Wy pokazujecie się w marcu jako kapłan, no, który jest niewątpliwie takim autorytetem, przewodnikiem i ma wszystko w garści. Jaka będzie dla Was rada? Co Was wspiera? Tutaj jest rycerz monet i czego nie robić, czego unikać, co raczej Wam nie pomaga. Nie pomaga 10 mieczy, a z przełożenia rydwan. Myślę, że całkiem nieźle zawiązało się to czytanie, to znaczy ten rozkład. I z tego co widzę, to najwięcej macie mieczy, ale też są właściwie monety. Natomiast to, że się miecze pojawiły, to całkiem nieźle, bo one jakby odpowiadają trygonowi powietrza, czyli właśnie Wasz znak do tego trygonu powietrza należy, więc jesteście w swoim żywiole, ale też oczywiście są wielkie arkana, bo jest rydwan i kapłan i wydaje mi się, że będzie to istotny miesiąc dla Was. I zacznijmy właśnie od tego, że z przełożenia macie rydwan. I tutaj powiedziałbym w ten sposób, no są szanse na wyjazdy, są szanse na to, aby ruszyć gdzieś do przodu i przejąć kontrolę. I jak najbardziej należy to robić. Jeśli ktoś się zastanawia, czy raczej odpuścić, czy gdzieś nie pojechać lub wybrać drogę na skróty, to powiem w ten sposób. Absolutnie droga na skróty Wam nie pomoże, wręcz przeszkodzi. Jeśli myślicie, żeby gdzieś pojechać, czy by gdzieś pojechać, to jest powiedziane, jest pokazane, że jak najbardziej tak. Tutaj widzę, że jest to miesiąc przejmowania kontroli. Być może na przykład chcecie się odkuć, powiedzmy, finansowo, na przykład po jakimś urlopie, czy powiedzmy po świętach, po zimie i tak dalej, i szykujecie się już na wiosnę. A w ogólnej energii jest 7 mieczy. I to mnie bardzo ciekawi, bo jest to karta oszusta, złodzieja, takiego lesera i wydaje mi się, że nie chodzi tutaj o Was. Ja bym zasugerował, że w Waszym otoczeniu jest ktoś, kto udaje, ktoś, kto obiecuje, ale nie ma zamiaru dotrzymać obietnicy. Ta osoba najprawdopodobniej właśnie działa za plecami i to wcale nie musi być ktoś, wiecie, z takiego otoczenia na zasadzie mąż, żona czy partner, partnerka. Tutaj może chodzić o współpracowników czy o znajomych. I też w ogóle wydaje mi się, że Wagi mają poczucie w marcu, że no dobra, już powiedzmy gdzieś wiosna się zbliża, czy już nawet jest i ja teraz robię powiedzmy porządki w szafach na przykład, w garażach. Ja tutaj powiedzmy robię porządki na przykład na wiosnę, może nawet sobie w głowie i też tego oczekujecie od innych, ale możecie momentami zapominać, że nie każdy ma takie samo tempo, czy w ogóle takie same priorytety i no tutaj jest pokazane, że jak najbardziej takie leniące się osoby lub osoby, które są no troszeczkę spowolnione lub wydaje Wam się, że mogą za Waszymi plecami coś chachmęcić, to tutaj przywołujecie do pionu i staracie się im pokazać drogę lub jak działać po prostu. Przychodzi do Was 10 monet i to dobrze, dlatego że jest to karta nie tylko obfitości czy stabilizacji finansowej,
ale też słuchajcie takiego domu i wydaje mi się, że po pierwsze, no jest tutaj szansa na to, żeby więcej zarobić, czy żeby poczuć się bardziej komfortowo, za sprawą czego lub kogo to już sobie wybierzcie. Ale to, co jest ważne w tej karcie, to widzę, że dużo was pochłaniają, czy bardzo was pochłaniają, nie tylko sprawy związane z pieniędzmi, ale też z domem. Czyli właśnie te porządki wcześniej wspomniane, czyli organizowanie garażu, czy tam, słuchajcie, planowanie na to, żeby na wiosnę zmienić tapicerkę, czy słuchajcie, sofę i tak dalej, i tak dalej. Coś, co jest związane z wygodą i z domem, was tutaj bardzo absorbuje. I do przeszłości odchodzi 8 mieczy, autosabotaż i poczucie przebywania w takiej strefie bez wyjścia, taka droga donikąd może, i na pewno nie ma tutaj poczucia, że jesteście na drodze donikąd. Jest tutaj jakaś celowość, tylko że, no tak jak mówiłem, osoby bliskie, otoczenie może nie wspierać, więc no tutaj nie liczyłbym na motywację z zewnątrz. Raczej pamiętajcie, że to wy powinniście siebie najlepiej motywować i wspierać. Tutaj też powiem tak, jeśli chodzi o takich oszukistów czy oszukistki, osoby, które sprawiają, że przez nich czy przez nie macie wrażenie, że stoicie w miejscu i coś zupełnie nie wychodzi, to tutaj z takimi osobami się rozprawiacie i nawet nie to, że tylko i wyłącznie ich przywołujecie do pionu, po prostu nie dajecie im szansy na to, aby was rozproszyli, czy aby wam zabierali czas, energię i pieniądze. I tutaj zobaczcie, wy pokazujecie się jako kapłan, karta byka w ogóle, więc może ktoś ma do czynienia z bykiem, ale no powiem tak, tutaj macie takie poczucie, że umiecie przejąć kontrolę, że umiecie utrzymać wszystko w ryzach, że też macie takie poczucie, że chcecie innych moralizować bardzo, lub właśnie wskazywać im drogę. Tylko uważajcie, żeby momentami to nie poszło w taką stronę, że będziecie chcieli coś robić za innych, zamiast im na przykład, powiedzmy, wskazywać drogę. Czyli powiedzmy, a zostaw to sprzątanie, ja ci tutaj pomogę, ty sobie usiądź, ja to zrobię lepiej. No czegoś takiego nie, raczej ewentualnie podajcie komuś przykład, jak złożyć, no nie wiem, koszulki, żeby ich było mniej w szafie, żeby mniej miejsca zajmowały. No głupoty wymyślam, ale może komuś się to przyda. W każdym razie widzę, że jest co dopilnować i wy to dopilnowujecie. I to jest związane z pieniędzmi. Uważajcie też właśnie, żeby ktoś, tak jak powiedziałem na początku, wam jakichś pieniędzy czy czegoś, co wam się należy, sprzed nosa nie zgarnął. I teraz tak. W Radzie Rycerz Monet to też jest, słuchajcie, trygon ziemi, więc byk, panna, koziorożec i no słuchajcie, kolejna karta związana z tym trygonem i wydaje mi się, że naprawdę wypadałoby tutaj albo z kimś spod tych znaków współpracować, zawrzeć jakiś pakt, jakieś konszachty, albo też po prostu w Radzie jest, żeby pilnować swoich pieniędzy i pilnować tego, co wam się należy, bo słuchajcie, tutaj może niektórym się wydawać, że jeśli są jakieś sprawy sądowe do ogarnięcia, albo zaległe pieniądze, czy tam spadki, to może ktoś mieć takie podejście, a jakoś to się rozwiąże i nie czekajcie na to, aż to się samo rozwiąże, to wy macie o to zadbać. Na pewno też w tym miesiącu nie polecam wydawania większej sumy pieniędzy. Jeszcze trzeba trochę pozbierać. A na co wy tam zbieracie? No to chętnie się dowiem, piszcie w komentarzach. Może rzeczywiście nowa sofa, czy chociażby obicie do kanapy, czy wersalki. Ciekawe, czy ktoś ma jeszcze wersalkę na tym świecie. Słuchajcie, czego nie robić 10 mieczy? No na pewno lenistwo, droga na skróty, obijanie się i odkładanie na później, prokrastynacja. Chcesz coś zrobić? Zrób to. Chcesz gdzieś pojechać? Pojedź. Nie odkładaj na później. Nie będzie
lepszej możliwości, nie będziesz miał więcej siły, czy więcej energii nie będziesz miała, aniżeli teraz. Tutaj też jest no właśnie pokazane, żeby jeśli na przykład świadczycie komuś usługi, albo powiedzmy ktoś Wam oddaje pieniądze, to żeby działać mądrze z głową i na przykład nie dać komuś za dużej zniżki, albo nie odpuścić komuś części spłaty lub powiedzmy jednej raty, dlatego że no słuchajcie, pieniądze to pieniądze. O swoje trzeba tutaj walczyć i się starać. Jeszcze mi jedna rzecz przyszła do głowy, żeby nie zwlekać przed zapłaceniem czegoś, co jest istotne, bo ktoś może mieć taką skłonność do tego, żeby właśnie odkładać w czasie, czy w ogóle, słuchajcie, chować listę czy jakieś polecenia zapłaty do szuflady i udawać, że ich nie ma. Absolutnie tego nie robić. Nie mieć opóźnień w opłatach i sprawdzajcie koniecznie czytania na nowy rok numerologiczny i na nowy rok w kalendarzu chińskim, bo są już na moim kanale. Polecam też filmik, w którym możecie zrelaksować się przy ognisku, przy kominku, w asyście właśnie dźwięków palącego się drewna. Jest to na moim kanale. Życzę Wam super miesiąca. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.